Oto Dacia Logan, pierwsze dziecko współpracy francuskiego Renault i rumuńskiej Daci. Logan był przeciętnie wykonany, ale za to przestronny i tani. Te dwie cechy sprawiły, że znalazł w Europie dużą ilość nabywców. Dacia pod skrzydłami Renault zaczęła ewolucję. Tak powstał hatchback Sandero, potem przeszła rewolucję, której efektem był SUV Duster, a następnie minivan Logi. I to właśnie tym ostatnim zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. A odcinek zacznę bardzo nietypowo, bo od cennika. Za podstawową odmianę Logi dacie już 38 000 złotych, za odmianę 7-osobową zapłacicie 45 000. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te ceny to typowy wabik na klienta. Jednakże, realnie, jeżeli doposażycie swoją Dacię, to nie dacie za nią więcej niż 55-60 tysięcy złotych. Topowa odmiana kosztuje 63 000 i to z dieslem pod maską. A to oznacza, że płacicie śmieszne pieniądze za kawał auta. Mówiąc kawał auta, mam na myśli naprawdę spory samochód. Dacia Logi ma 4,5 metra długości, a to oznacza, że jest mniej więcej w tych samych rozmiarach co Ford Grand C-Max. Jednak, jeżeli chodzi o przestrzeń w środku, to gra ona w zupełnie innej lidze. Sami zobaczcie. Miejsca na nogi i nad głową jest tutaj cała masa i co ważne, mamy 3 pełnoprawne miejsca. Miejsca z przodu jest natomiast na tyle dużo, że mógłbym mieć tutaj na głowę założony cylinder. Ale skoro o miejscu kierowcy już mówię, to powiem też o jego wadach. Są nimi przede wszystkim brak regulacji kierownicy na odległość oraz fakt, że fotel buja się jak w autach dla 14-latków. No i piekielnie twarde boczki drzwi, ale do plastików to jeszcze przejdziemy. Trzeci rząd siedzeń nie jest chowany pod podłogą, a tylko składany. Oznacza to, że jeżeli akurat go nie chcemy, musimy go po prostu wyjąć i gdzieś zostawić. Samo rozłożenie foteli nie jest tak proste jak w innych tego typu autach, ale kiedy zajmiemy już tam miejsce, okazuje się tu całkiem wygodnie i nadzwyczaj przestronnie. Do dyspozycji mamy 2 uchwyty na kubki, światełko, które chwilowo nie działa, uchylane okna i zdecydowanie jest to jedno z tych aut, gdzie nie przeklinałbym osoby, która kazałaby mi siedzieć w trzecim rzędzie. Dodatkowe 2 miejsca z tyłu wpływają oczywiście na pojemność bagażnika, która waha się od 207 litrów przy rozłożonych wszystkich fotelach, przez 827 przy 5 miejscach, aż do 2617 po złożeniu wszystkich foteli. System inforozrywki z nawigacją kosztuje zaledwie 950 zł. Jest intuicyjny, działa szybko i nie sprawia problemów podczas użytkowania. Wróćmy jeszcze na chwilę do plastików. Wszystkie są twarde, ale bardzo dobrze spasowane, dzięki czemu nie słychać żadnego skrzypienia podczas jazdy i są względnie przyjemne w dotyku. Są jednak miejsca, w których wykończenie, krótko mówiąc, nie jest na najwyższym poziomie. Na nie najwyższym poziomie stoi także precyzja układu kierowniczego. Ten sprawia wrażenie, jakby działał z lekkim opóźnieniem. Dodatkowo auto dosyć mocno wychyla się na boki, ale z racji tego, że to minivan, to przymykam na to oko. Tak samo jak na skrzynię biegów o dosyć niskiej precyzji działania. Dodatkowo cały ten ekodoradca, który mówi nam, kiedy powinniśmy rzucić kolejne przełożenie, troszkę nas okłamuje, ponieważ niezwykle łatwo zdusić silnik. Na przykład na 5. biegu przy 60 km na godzinę. Nie wiem, czy to słyszycie, ale właśnie się to dzieje. Całkiem nieźle wygląda natomiast kwestia dynamiki. To zasługa turbodoładowanego silnika 1.2 TCE konstrukcji Renault. Rozwija on moc 115 koni mechanicznych, spokojnie wystarcza do leniwego poruszania się w trasie i dowożenia dzieci do szkoły. Muszę jednak przyznać, że pozytywnie zaskoczyło mnie spalanie. W trasie da radę złamać granicę 6 litrów, w mieście będzie to maksymalnie 8,5, a jak na taką kubaturę auta, to naprawdę przyzwoite wyniki. Zawieszenie zostało zestrojone w taki sposób, że tłumi bardzo dobrze wszystkie nierówności, jednak pracuje bardzo głośno. Zostało ono po prostu zestrojone pod rynki Europy Wschodniej. Może też świadczyć o tym fakt, że za 300 zł do nawigacji kupicie zestaw map do właśnie tej części świata. Nie dodałem jeszcze, że prezentowany egzemplarz to wersja Stepway, a więc zaraz zatrzymam się i powiem Wam, o co chodzi. Moda w świecie motoryzacji jest taka, że wypada mieć w swojej ofercie auto tak zwane uterenowione. I w ten właśnie sposób powstał taki oto potworek
minivan nieudanie udający auto z aspiracjami terenowymi. Stepway charakteryzuje się plastikowymi nakładkami nadwozia, dedykowaną tapicerką, specjalną linią wyposażenia, jednak nie spodziewajcie się zwiększenia zdolności terenowych. Logi, niezależnie od wersji, ma ten sam prześwit. Dacia Logi to wyjątkowo nieatrakcyjny samochód, który został fantastycznie skalkulowany. Za cenę bazowego kompakta kupujemy ogromnego minivana, który realnie zabiera na pokład 7 pasażerów. Oczywiście jego cena nie może usprawiedliwiać wszystkich wad, ale w bardzo wielu przypadkach to właśnie ona może skierować klienta do salonu. Dzięki i do zobaczenia. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał. Polub nas także na Facebooku, odwiedź naszą stronę, Instagrama, Snapchata, a potem obejrzyj wszystkie nasze pozostałe filmy. Miłego seansu, cześć!